Cześć wszystkim. Zostałem poproszony o stworzenie nowego poradnika odnośnie książki Przetrwania, z tego względu, że poprzednie już się trochę zdewaluowało, po prostu jest za stare. Mieliśmy kilka kolejnych wydarzeń MIGO, więc tych punktów do rozdysponowania w naszej książce Przetrwania jest już dużo więcej, dlatego zaczynajmy. Na samym początku mamy zakładkę Total Warfare, którą po prostu musimy zmaksymalizować, żeby przejść dalej. Więc robimy to i pojawiają się nam 3 zakładki. Następnie po kolei robimy wszystkie statystyki dotyczące naszych oddziałów, zarówno piechoty, robimy je wszystkie, jak i jeźdźców oraz łowców. Po odblokowaniu tych 3 kartotek pojawi nam się 6 kolejnych. W tym przypadku skupiamy się na tym, aby być jak najbardziej użytecznym dla naszego lidera rajdu oraz jak najszybciej leczyć się w wydarzeniach. Dlatego zacznijmy od Medical Mastery. W tej zakładce maksymalizujemy tylko 2 zdolności, te środkowe dolne, czyli do przyspieszenia naszego leczenia. Nie potrzebujemy maksymalizować, bo są ważniejsze rzeczy do zrobienia, ani liczbę surowców potrzebnych do leczenia, ani biura werbunkowego, czy pojemności naszego szpitala. W Medical Mastery 1 18,18% to jest maks, który potrzebujemy tutaj zużyć. Jeżeli chodzi o Unity of Strength, tą zakładkę maksymalizujemy w całości. Ja wiem, że tutaj na końcu są punkty, które nie powinny być w zasadzie zużyte z tego względu, że dotyczą one tylko i wyłącznie szybkości treningu naszych wojsk, a nie wzmocnienia rajdu naszego lidera rajdu, ale ja rozumiem, że nie wszyscy mają VIP 15 i są w stanie stworzyć sobie 5 różnych zakładek z różnie ustawioną książką, dlatego jeżeli o mnie chodzi, to doradzam po prostu użycie wszystkich punktów na tą zakładkę. Jeżeli chodzi o zakładkę Call to Arms, to możemy ją zignorować w całości, ponieważ wszystkie informacje, które tutaj otrzymamy, wszystkie wzmocnienia dotyczą sytuacji, kiedy my jesteśmy liderem rajdu. Tak jak macie tutaj efekt, redukuje obrażenia otrzymywane przez całą drużynę, kiedy jesteś liderem rajdu. Jako że jesteśmy tylko wypełniaczami rajdu, ta zakładka wcale nas nie interesuje. Jeżeli chodzi o zakładkę Capital Clash, czyli walki o stolicę i SVS, maksymalizujemy ją dla 2 punktów. Dlatego po lewej Capital First Aid 2 i Capital First Aid 1. Z tego względu, że te 2 bonusy redukują nam ilość rannych żołnierzy, co jest bardzo przydatne przy samym leczeniu. Zostało nam 470 punktów. Lecimy dalej. Tak jak wspomniałem wcześniej, Total Warfare to jest zakładka, którą potrzebujemy zmaksymalizować i ona ma wiele rzeczy przydatnych nam, z tego względu, że maksymalizując tą zakładkę otworzy nam się kolejna bardzo przydatna zakładka, taka jak statystyki do poszczególnych formacji, które oczywiście maksymalizujemy jak najszybciej. 1, 2 i 3. I teraz pojawiły nam się kolejne zakładki. Medical Mastery 2, Capital Clash 2, Reservoir, Unity of Strength, Call of Arms i Total Warfare 3. I bardzo podobnie jak w Medical Mastery 1, tak też w 2 ulepszamy tylko 2 gałęzie. Battle Dressing 1 i Battle Dressing 2, który służy tylko i wyłącznie temu, aby szybciej leczyć naszych żołnierzy. Oczywiście kolejną zakładką do wymaksowania będzie Unity of Strength, ponieważ tutaj właśnie znajdują się statystyki, które niejako przekazujemy naszemu liderowi rajdu, wzmacniając jego rajd i siłę. Oczywiście kolejną zakładką, którą należy zrobić jak najszybciej, jest Total Warfare 3. Ogólnie wszystkie zakładki z serii Total Warfare są nam potrzebne jak najszybciej do wymaksowania. Za każdym razem, kiedy wymaksujemy zakładkę Total Warfare, pojawia się nam zakładki ze statystykami poszczególnych oddziałów, czyli tak samo jak robiliśmy przed chwilą Way of the Infantry na maksa, Mobile Forces na maksa oraz Long Range Power również na maksa. Jeżeli to zrobimy,
to pojawi nam się kolejna zakładka Total Warfare i właśnie tutaj chciałbym, abyście poświęcili kolejne wasze punkty, żeby wymaksować tą zakładkę i otworzyć okno, w których powiększycie obrażenia zadane wrogim oddziałom i równocześnie zmniejszycie obrażenia, które wy otrzymacie, o kolejne procenty. Bardzo podobnie tworzy się książkę pod ataki solo oraz ataki na zbiorniki wodne w Raiden Reservoir, ale chciałbym poświęcić temu osobny film, żeby ułatwić wam odpowiednie dobranie waszych książek w poradniku przetrwania. Mam nadzieję, że pomogłem i przekażecie tą wiedzę dalej w swoim sojuszu, a wasza gra złożona z tych małych dodatkowych procencików będzie procentować w lepsze wyniki. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za wspólnie poświęcony czas i do zobaczenia.